By uprawiać grzyby z sukcesem we własnym ogrodzie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Zacznij od wybrania odpowiedniego miejsca i przygotowania podłoża stosownego dla danego gatunku grzyba. Koźlarz babka nazywany jest również kozakiem, koźlakiem czy brzozakiem. Jest to grzyb z rodziny borowikowatych, którego bez problemu można znaleźć w polskich lasach. Występuje na całej półkuli północnej, a także w Australii i Nowej Zelandii. Jeśli chcesz uprawiać grzyby z gatunku koźlarz, wystarczy przynieść z lasu trochę starych, pylących grzybów, gdzie znajdują się zarodniki grzyba, dzięki którym grzyb rozsiewa się. Mogą być nawet robaczywe, byleby miały sprawne rurki zarodnikowe. Zabieramy je wraz z grzybnią, z korzeniami grzybów, która tworzy mikoryzę z danym gatunkiem drzewa. Takie grzyby rozdrabniamy i wrzucamy do wody, w której zostawiamy je na kilka godzin, np. na noc. Najlepsze warunki do rozwoju grzybów mikoryzowych panują wiosną i jesienią i wtedy też najlepiej stosować preparaty z mikoryzą. Odpowiednim terminem dla koźlarza babki jest sierpień, wrzesień i październik. W miejscu, w którym będziemy aplikowali grzybnię koźlaka babki, powinny rosnąć drzewa liściaste, najlepiej brzoza, bowiem grzybnia koźlarza tworzy mikoryzę właśnie z tym gatunkiem drzewa. Bez brzozy koźlarze nie wyrosną. Korzystne dla rozwoju grzybni jest, gdy drzewa są stosunkowo młode, od 5 do 10 lat. Jako podłoże należy wcześniej przygotować dobrą ziemię ogrodniczą zmieszaną z odkwaszonym torfem. Wcześniej należy przygotować podłoże. Grzybnię z opakowania lub rozdrobnione grzyby z lasu mieszamy z 5 litrami torfu, 1 litrem węgla drzewnego. Zamiast węgla drzewnego można użyć popiołu z ogniska lub kominka, gdzie było palone tylko drewnem. Dla polepszenia parametrów struktury gruntów oraz dla poprawy warunków powietrzno-wodnych warto zastosować dodatkowo pół litra gipsu oraz pół litra wermikulitu lub perlitu. Tak przygotowany substrat nawilżamy. Aby sprawdzić, czy podłoże jest odpowiednio nawilżone, najprościej jest ścisnąć substrat w dłoni. Między palcami powinny wylecieć 1-2 krople wody. Wokół pnia drzewa należy wykopać kilka otworów o średnicy 30-40 cm i głębokości 15 cm. Najlepiej, gdy widoczne są korzonki drzewa. Otwory należy wykopać w odległości od pół do 5 metrów. Liczymy około 10 średnic pnia drzewa. Im młodsze drzewo, tym bliżej drzewa trzeba zaaplikować grzybnię. Otwory należy wypełnić, wsypać około pół litra wcześniej przygotowanego substratu, zasypać podłożem do poziomu gruntu około 5 cm warstwą ziemi i mocno ubić. Miejsce aplikacji starannie należy podlać. 1 wiadro wody wokół każdego dołka. Miejsce wysiewu należy także przykryć warstwą kory, liśćmi, mchu czy gałązek. Najlepiej prosto z lasu, ale nada się też kora sklepowa z worka, w której często znajdują się zarodniki, np. smardza. Dobrą praktyką jest, aby w miejscu aplikacji grzybni rozlać roztwór cukrowy, który dobrze wpływa na rozwój grzybów. Jest to swego rodzaju nawóz do grzybów, który usprawnia i zwiększa ich rozwój oraz rozmnażanie. Dodatkowo grzybnię możesz zasilić roztworem drożdżowym z cukrem. Badania przeprowadzone przez naukowców z irackiego Dziennika Nauk Rolniczych w 2013 roku wykazały wzrost plonu boczniaka po dodaniu drożdży o 50%. Wyniki wykazały, że plon oraz wydajność biologiczna rosły wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu drożdżowego. Przyrządzamy go z 10 g cukru i 10 litrów wody
Do tego dorzucamy kostkę drożdży i odstawiamy na 2 godziny. Potem podlewamy glebę roztworem. Dokładną instrukcję możesz znaleźć na moim kanale w filmie Jak zasiać grzyby w ogrodzie. Link znajdziesz w opisie. Co jakiś czas plantację można podlewać niedużą ilością wody, zwłaszcza jeśli przez 2 tygodnie nie było żadnych opadów atmosferycznych. W okresie owocowania w przypadku braku opadów zaleca się cykliczne zwilżanie gleby. W sprzyjających warunkach grzyby mogą pojawić się po 1. lub 2. roku od posadzenia grzybni. Grzybnia powinna owocować 3-4 lata. W przypadku amatorskiej uprawy mikoryzowych grzybów leśnych, przy odpowiednich warunkach pogodowych oraz innych czynnikach stosunkowo szybko można liczyć na plony. W czasie 1 roku możliwe jest zebranie od kilku do kilkunastu łokozów pod jednym drzewem. W szczycie sezonu, tzw. wysyp grzybów, szybko rosnące grzyby to właśnie maślaki i koźlarze, nawet w ciągu 1 dnia, a więc grzyby miękkie. Znacznie wolniej rosną prawdziwki czy podgrzybki. Na przedstawiciela tych gatunków musimy poczekać od 1 do 10 dni.